Witajcie kochani na moim kanale. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, a mianowicie dokładnie 10 lat temu opublikowałam swój pierwszy film na YouTubie. Oczywiście był to film walentynkowy i dzisiaj właśnie mija 10 lat od jego pierwszego opublikowania. Doczekał się bardzo wielu wyświetleń, bardzo jestem dumna z tego, ale najpierw muszę tutaj pomyśleć sobie życzenie i zgasić świeczki, a potem będzie dalsza część. No więc tak, życzenie zostało pomyślane, świeczki zostały zdmuchnięte. Mam nadzieję, że to życzenie mi się spełni. Właściwie to nie było takie życzenie, to trochę takie plany na najbliższą przyszłość. Ale od czego zacznę? A otóż zacznę od tego, że pierwszym filmem, który opublikowałam, oczywiście był to film o patchworku. Były to aplikacje z zastosowaniem flizeliny podwójnie klejonej, czyli z jednej i z drugiej strony z klejem, i pokazywałam, jak uszyć taki bieżnik. Pokazywałam na podkładkach, bo do kompletu, do tego bieżnika były jeszcze takie podkładki. O, tu oczywiście jest pikowanie z wolnej ręki, takie piórka. Kiedyś się bawiłam w takie rzeczy. Tak, a tutaj jest taka podkładka z takim pikowaniem. O, możecie zobaczyć. Oczywiście link zostawię Wam pod spodem w opisie filmu, ale odnośnie walentynek to oczywiście dużo takich serduszek na walentynki zawsze szyję. I kilka lat temu szyłam taką poduszkę. To jest takie autko. To autko, ten motyw autka bardzo mi się podoba. Jest to przewodni motyw Block on the Month, czyli cały rok z autkiem. Czyli można sobie zrobić taki quilt, taki patchwork, gdzie każdy miesiąc ma inny element. Oczywiście luty posiada serduszko. I w zależności od tego, to z patchworkiem jest tak jak z dziewiarstwem, i tak jak z robótkami ręcznymi, różnymi, bo i scrapbookiem. W zasadzie większość robótek można porównać do tego, że jeden motyw można wykonać na wiele sposobów. Spójrzcie. To jest to samo autko, ale zupełnie w innym klimacie, ponieważ użyłam zupełnie innych kolorów tkanin. Także to można sobie, tak jak mówię, na różne sposoby. A widzieliście już pewnie mój sweterek. Tutaj gdzieś Wam pokażę z boczku. I oczywiście inspiracja sweterkiem była taka, że powstała poduszka. Także zobaczcie, jak to pięknie może się patchwork przenikać z dziewiarstwem. Tak, taka podusia. 40 na 40. Tu jest ciekawa tkanina, spójrzcie. Takie żelazka, jak prać, takie wskazówki. Zawsze na metkach są takie, przynajmniej powinny być. No a tutaj oczywiście motyw przewodni, serduszka, wiadomo. I serduszko. A tu grzybki. Lubię grzybki też. Także właśnie tak, sweterek nie powstał z tą dziurką na plecach w kształcie serca, ale powstał taki sweterek. I bardzo się z tego cieszę. I ja tak cichutko siedziałam i nic nie mówiłam odnośnie tego swetra, dziergałam dzień i noc, zarywałam noce faktycznie, ponieważ tak dużo gadam, a tu zrobię to, tamto zrobię, a potem oczywiście rozpoczynam, nie kończę, więc żeby nie być taką gołosłowną, pomyślałam sobie, że nic nie będę, cichutko będę siedziała i zrobię taki sweterek. I udało mi się, aczkolwiek rzutem na taśmę, bo okazało się, że wcale nie jest taki niewymagający. Wprawdzie tu on jest zrobiony tylko i wyłącznie oczkami prawymi, właściwie lewymi, oczkami lewymi, bo chciałam, żeby ściągacz nie miał tej dziurki. Czyli jeżeli ściągacz zaczęłabym, po ściągaczu pierwszy rząd zaczęłabym oczkami prawymi, to byłby po prostu taki uskok. Nie chciałam tego, chciałam, żeby to było gładko, tak przechodziło i bardzo jestem zadowolona z tego sweterka, aczkolwiek nie jestem zadowolona z włóczki, bo wiecie, no oczywiście Spago Yarn z Polimexu, tak,
Ta turecka włóczka, która ma w swoim składzie 85% bawełny, 15% poliestru. I w zasadzie myślałam, że w związku z tym poliestrem zapomniałam już, że ta moja hortensjowa sukienka jest taka ciężka. Ten sweter jest szalenie ciężki. Po prostu tu się rozłazi na ramionach. Ja tego bardzo nie lubię. Pewnie będę wymyślała jakąś gumkę tutaj wokół wszyć. Ale no tak, z takiego czegoś zrobiłam. Oczywiście miało być tak, że miałam resztki jeszcze z sukienki, z tego marynarskiego sweterka i myślę sobie, dobrze, no to zrobię sobie taki sweterek z resztek, w paski, byle co. No ale oczywiście kupiłam włóczkę, to wykorzystałam, natomiast i tą kremową, żółtą i tą właśnie taką taupę, to jest taki kolor ni to beż, ni to brąz. I tak się zdenerwowałam, bo najpierw kupiłam tą włóczkę po motku, a potem pojechałam do Polimexu za dosłownie tydzień. Tej już nie było, z tym samym numerem. Spójrzcie, jaka różnica jest. To jest ten sam numer włóczki. No przecież to jest niemożliwe, że... No ale to dobra, nie będę już o tym mówić. Teraz będę mówiła o moim brzoskwiniowym sweterku. A mój brzoskwiniowy sweterek rośnie, muszę Wam powiedzieć, ponieważ za ten czas, kiedy mnie nie było, a nie było mnie dlatego, że mnie choroba zmogła i to tak dosyć, no sponiewierało mnie dosyć poważnie. I w związku z tym, że tak nie miałam siły na nic, żeby cokolwiek innego zrobić w domu, to leżałam sobie w łóżku i jak tylko między takimi drzemkami to sobie dziergałam. Wiecie, że już plecki mam zrobione i udało mi się wydziergać 2 przodziki. Takie o. Tak, warkoczyk do tyłu. O, 2 przodziki udało mi się wydziergać. I teraz właśnie zaczęłam dzisiaj ściągacz rękawa. I okazało się, że no niestety nie będę mogła przerabiać 2 rękawów jednocześnie, ponieważ mnie to szalenie denerwuje, to przekładanie tych 4 nitek. Bo wiecie, że ja robię z bawełny, z wiskozą i z... moher z alpaką. Także bym musiała mieć 4 i tutaj tę końcówkę, ja Wam mówiłam, że dotąd sobie przerobię, a potem tutaj już jak będę miała mało tych oczek, to sobie wezmę już 2 te ramionka, naraz będę robiła. No i robiłam tak, ale muszę stwierdzić, że jednak to nie podobało mi się. Za dużo tego przekładania. Gdyby była taka zwykła włóczka bez tego włosa takiego długiego, to myślę, że by było ok. Natomiast w związku z tym, że ten włos jest taki długi, kosmaty, to miałam kłopot, żeby to po iluś tam takich zawinięciach, rzędach, żeby to przekładać. Także będę robiła osobno te rękawy, no ale oczywiście będę się posiłkowała tymi wspaniałymi znacznikami. Bardzo lubię te znaczniki, te agrabeczki, o, takie są malutkie. No i jak sobie tam będę to najpierw zwiększać, potem zmniejszać na tą główkę rękawa, bo rękaw ma główkę chyba, tak mi się wydaje, że ma główkę, zaraz zobaczę. Tak, ma główkę, o, ma tutaj główkę, to wiem, że się nie pomylę w drugim rękawie. Ale a propos rękawów, chciałam Wam coś śmiesznego powiedzieć, bo ja mam oczywiście problem z czytaniem wzorów do tej pory, to znaczy tak, no jak przeczytam kilka razy, no to coś tam do mnie dociera, no i jakoś te swetry robię, no więc muszę to rozumieć. Ale w związku z tym, że ja tak czytam chyba wybiórczo, chaotycznie, nie wiem jak to się robi, jeżeli jest wzór rozpisany i na przykład tak, tutaj jest napisane tak, pierwszy rozmiar to jest powiedzmy 38, 34, 36, potem jest 36, 38, 40, 42 w nawiasie, prawda? No i potem jest kolejny rozmiar. I to jest ok wszystko.
jak jest opis, że tutaj nabrać na druty 113, 123 w nawiasie, czyli ten następny rozmiar i następny poza nawiasem, ten trzeci. To jest wszystko ok. I jak robię przód, tył, jest wszystko ok. Przychodzi do rękawów, nie uwierzycie, ja robię wszystkie rozmiary. Po prostu jak leci. Czyli tak. Tak. Najpierw robię ten rozmiar przed nawiasem. Czyli na przykład rękaw. Zaraz, gdzie to jest? A, tutaj jest inaczej rozpisane, ale słuchajcie, było tak, że nie było cyferki, znaczy liczby, potem w nawiasie drugiej liczby i trzeciej liczby, tylko po prostu był tak, pierwsza liczba, a potem była kreska, druga liczba, myślnik, trzecia liczba, myślnik, czwarta, bo tam różne swetry robią. No i ja się tak zapętlę w tym dodawaniu oczek, że najpierw robię ten pierwszy, potem po myślniku i potem się gdzieś skapnę. Myślę sobie tak, jak to jest z tymi rękawami? I tak robiłam ten sweter. To miał być sweter walentynkowy właśnie w zeszłym roku, gdzie zaczynałam się uczyć z opisów, zaczynałam czytać opisy i rozumieć te opisy. No i słuchajcie, te rękawy to po prostu wyszły mi, ja je troszkę podprułam, zresztą w ogóle cały sweter jest do sprucia, bo tutaj miały być wszyte takie serduszka, no takiej bordiurze i w rękawach i w tym, no przód, tył, no jak to pokazać, tak. On jest skończony, ma dziurki, guziki, no ale to jest, te rękawy po prostu mi wyszły tak długachne, ale tak długachne, że końca nie widać. I okazało się, że ja robię po prostu 3 rozmiary w jednym rękawie. No nie wiem, czy jeszcze jest druga taka artystka, która tak umie czytać wzory. W każdym razie tak, ten sweterek pójdzie do sprucia. Bardzo fajnie się robiło z tej włóczki. To jest nasza polska włóczka. Nazywa się... zaraz, bo mi się gdzieś tutaj zwinę to. Nazywa się, to jest kolekcja Kwiaty Polskiej, jest bardzo dużo tych włóczek z różnym składem, nazywa się Aster i ona ma 60% akrylu, 20 wełny i 20 nylonu. Tak się nazywa, Polskie Kwiaty, Aster i taki jest skład tej włóczki. O, może tak zoom. I wiecie co, bardzo fajnie się przerabiały, ja to przerabiałam chyba na 3,5. Na 4 to przerabiałam. Tak mi się wydaje, że ten sweter przerabiałam na 4. No oczywiście, no wyprałam, te oczka się nie wyrównały, są takie nijakie, no ale to był taki trochę też ćwiczebny sweterek, a poza tym no co się spodziewać, no jak jest dużo akrylu i jakichś takich, może ten nylon, to ta wełna się tak nie rozpręża, na 20% wełny to nie jest, no szału nie ma, że tak powiem. No ale nic, chciałam Wam właśnie powiedzieć, jak ja te rękawy robię i z tym swetrem, który czeka na zszycie jeszcze, ten sweterek z moheru, który robiłam, z tą kokardą, też tak zrobiłam rękawy. Zrobiłam 3 rozmiary rękawa w jednym rękawie. No i musiałam spróć i nie wiem, powinnam sobie to zaznaczać, bo ja i tak wszystko kseruję i powinnam sobie na tych moich skserowanych karteczkach po prostu takim flamastrem fluorescencyjnym zaznaczać, co ja robię. Bo po prostu nieraz tak mnie, nie wiem, zaćmi, że tak powiem, że naprawdę, no to jest nie do uwierzenia, że tak może człowieka zbałamucić wzór. No i tak, no a tak prawdę powiedziawszy, to niczym więcej się nie zajmowałam, dlatego że no wspomniałam Wam, choroba mnie trochę zmieliła, miałam bardzo wysoką gorączkę, w zasadzie nic mi nie było, tylko gorączkę miałam, jakieś tam dolegliwości żołądkowe, ale myślę, że to była właśnie taka grypa jakaś dziwna. Pierwszy raz w życiu miałam coś takiego. No i tak, co by tu Wam jeszcze pokazać? Mogę Wam coś pokazać, bo zrobiłam sobie wycieczkę do Biferno znowu
I kupiłam taką piękną, po live sprzedażowy, znaczy no to nie jest live sprzedażowy, to jest live, który co tydzień Biferno robi, pani, nie pamiętam imienia, chyba Basia, ale mogę się mylić, razem z dziewczynami, z Magdą i z taką panią Beatką. I kupiłam sobie taką włóczkę, którą bardzo chciałam kupić, bo to jest mieszanka lnu i bawełny Pima. Ja w ogóle zamówiłam sobie bawełnę Pima w Austrii, bo u nas w Polsce nigdzie nie ma tej bawełny, przynajmniej ja nie spotkałam. To jest chyba dwie, ale jedna z dwóch, albo jedna z najszlachetniejszych i najbardziej delikatnych bawełenek. Więc zamówiłam sobie w takim sklepie w Austrii i czekam. Zamówiłam taki kaki kolor do spodni, które sobie ostatnio kupiłam. No wiecie, takie ala bojówki sobie kupiłam. Ja. Gdzie koronki i tak, no ale no co, no, tak mnie naszło. To do tych bojówek sobie kupiłam właśnie taką kaki bawełnę i będę sobie robić taki sweter z warkoczami. Taki, który typowy można spotkać w sklepach, ale ja sobie chciałam zrobić sama. A tutaj jest właśnie ten koton, czyli bawełna Pima i len. Już Wam mówię skład, jak się doczytam. Bo myślałam, że będzie więcej słonka, a tutaj zaszło słońce i w zasadzie to jest kłopot. 20 bawełny, 60 lnu, 80 lnu i 20 bawełny Pima. Tak. Soft lino. I kupiłam sobie taki też brzoskwiniowy kolor. Już tak wstępnie wiem, co będę robiła. Taką tunikę, no taką przedłużaną bluzkę. Gładka i na rękawach chyba i tutaj gdzieś będzie taka baskinka i będzie tam wzorek taki. Także tak sobie wymyśliłam i tak sobie kupiłam taką na wycieczce byłam. No, ale najpierw chcę skończyć jednak ten brzoskwiniowy sweterek, ponieważ stwierdziłam, że jednak zależy mi, żeby go ubrać. Troszeczkę mam wątpliwości, bo w opisie są rękawki 3/4, a to jest dosyć grube. A ja włóczki mam, bo kupiłam chyba trochę za dużo. I zastanawiam się właśnie, czy zrobić takie dłuższe rękawki, ale to jest fajne. Muszę Wam powiedzieć, że to jest milutkie. Ta alpaczka z tą bawełenką. Fajne to jest, miłe. No i tak się właśnie zastanawiam, czy zrobić dłuższe rękawy, czy nie. Ciekawe, co Wy myślicie o tym. Napiszcie mi w komentarzu, co myślicie. No i w ogóle oczywiście Małgosia się buchnęła we wzorze, bo tak. Czytanie ze zrozumieniem, to jest podstawa. No, oczywiście ja nie czytam ze zrozumieniem widocznie. I każdy jeden motyw ma dwa rzędy więcej. No ale w zasadzie to nie, że się pomyliłam we wzorze, tylko w tych rzędach, bo nie miało być takiego odstępu. Właściwie, no jakbym nie powiedziała, to nie razi w ogóle. No ale w związku z tym tutaj mi się wzór nie zgodził. Bo powinno być... Cały motyw powinnam mieć i te motywy powinny się później złączyć, a ja mam pół motywu i to by było ok, tylko że każdy jeden motyw idzie od dołu, więc tutaj jest takie no trochę mały zgrzyt, ale wiecie co, naprawdę mi to nie przeszkadza kompletnie. Ważne, że sweterek będzie skończony i tak. A propos jeszcze tego mojego kanału, no to muszę Wam powiedzieć, że tak, 10 lat ciężkiej pracy. Oczywiście były wzloty i upadki. Może więcej tych upadków niż wzlotów. No jak to bywa w takiej branży. No tak, dużo mnie to nauczyło. Miałam wiele razy zrezygnować z social mediów. Miałam wiele razy już dać sobie spokój z tym wszystkim, ale pomyślałam sobie nie. Właśnie nie. 10 lat poświęciłam tylko i wyłącznie patchworkowi. Nie był to dobry pomysł. Z perspektywy czasu, jeżeli chodzi o rozwój firmy,
nie był to dobry pomysł. Po prostu nisza jest tak ogromna, w sensie mała, nie ogromna, ale mała. Jest tak małe zapotrzebowanie na tego typu tutoriale, małe zapotrzebowanie na to, żeby myślałam, że rozhulam ten patchwork, wiecie, no, te osoby, które mnie oglądają, które właśnie trafiły na mój kanał z powodu zainteresowania patchworkiem, to wiedzą, że byłam w Stanach, spotkałam się z największą guru patchworku, największą światową. Byłam razem z nią i z mężem i z synem na kolacji. Zaprosili nas na kolację. Dużo wskazówek dostałam od Jenny. Zresztą jesteśmy dalej w kontakcie, przyjaźnimy się, ale no niestety, no w Polsce to, jak to się mówi, nie zafungowało, po prostu. I na początku było bardzo fajnie, wszyscy się cieszyli, wszyscy, ojej, będziemy mieć drugą Jenny, no wiecie, no z jednej strony fajnie być drugą Jenny, a z drugiej strony dlaczego ja mam być druga, no to ja bym chciała być pierwszą Małgosią w Polsce, a nie powielać, no ale oczywiście mogłam robić jej tutoriale, mogłam po prostu powielać jej wszystko, co ona robiła na YouTubie. Mówię, przecież to jest publiczne, to nie ma żadnych praw autorskich, co wy z tymi prawami autorskimi, tak? A potem było już coraz gorzej i dzisiaj zobaczyłam taką rolkę, nie rolkę, czy to był na Insta Stories, coś tam takiego odnośnie hejtu. No i wiecie, no tak to jest w tym świecie. Tutaj nie ma się co łudzić, że wszyscy są mili, radośni, serdeczni, że ci dobrze życzą. Nie! To tak nie działa w social mediach. Mnie długo zajęło, bardzo dużo czasu zajęło mi to, żeby to zrozumieć, bo przecież ja każdego lubię. Ja do nikogo nie żywię żadnej urazy. Ja się z nikim nie kłócę. Nie mam takiego charakteru. No ale różnimy się między sobą i na przykład po moim pierwszym czy drugim tutorialu dostałam informację, że no tak, wszystko super, ale wiesz, ten materiał, ta tkanina z deski do prasowania kompletnie nie pasowała do tego, co pokazywałaś. Albo na przykład inny komentarz. Nie, no wszystko super, tylko na pleckach poduszki ci się wzór nie zgodził. Nie było tutorialu o zgodności raportu wzoru. Było o pikowaniu. Wiecie, to takie typowo polskie chyba, żeby tak przywalić, a na końcu dać serduszko. To jest po prostu nieprawdopodobne. Ja oczywiście się już z tego teraz śmieję. Mam ogromny dystans do internetu, ogromny dystans do komentarzy, ogromny dystans do ludzi też. Bo wiecie, ja zaczęłam prowadzić ten kanał dokładnie w roku, kiedy kończyłam 50 lat, a w tym roku kończę lat 60. No więc wiecie, no mam kompletnie, nie chcę powiedzieć brzydko, chociaż mogłabym, ale nie. Nie zależy mi. Nie zależy mi, że ktoś tam da jakiegoś unlike'a albo że napisze jakiś komentarz. Ja wycofałam, bo był taki czas, gdzie każdy komentarz weryfikowałam. I po prostu chciałam, żeby mój kanał był taki ładny, taki miły, wiecie, no po co tam ma być coś przykrego, po co tam ma ktoś to czytać w ogóle, to jest takie niemiłe. Ja chciałam, żeby ten mój areał był taki miły dla każdego. No ale co się okazało? Okazało się, że właśnie te hejterskie komentarze zwiększają zasięgi. Ja oczywiście Was nie namawiam, żebyście mi tutaj jakieś komentarze hejterskie pisali, ale tak to działa, bo pan bot, on nie ma uczuć, on nie ma serca, on po prostu wyniki tylko robi, więc no niestety. A jeszcze na dodatek, jak się okazało, że pewna bardzo znana osoba
kiedyś na swoim kanale napisała, że ach, wiecie co, u mnie to tam trochę hejtu jest, ale jakbyście weszli na TikToka, to tam dopiero jest rzeź. No więc jak ja to usłyszałam, to pomyślałam sobie tak, ten YouTube to całkiem fajny jest. Także widzicie, w ten sposób podchodzę teraz do mojej działalności. Nie jest to działalność zawodowa, absolutnie. Jest to działalność hobbystyczna. No i taka, wiecie co, taka refleksja mnie właśnie naszła dzisiaj przy tym takim jubileuszu, no bo jednak 10 lat to jest kawał czasu. Nie wiem, jak dalej będzie wyglądał ten kanał. W zasadzie zastanawiam się, bo dzierganie dzierganiem, ale ja mam jeszcze wiele pasji, no i tak się zastanawiam właśnie, czy przeplatać, czy nie przeplatać. Mam dużo czasu, to znaczy, życia mam coraz mniej, więc muszę się spieszyć z tym myśleniem, ale myślę sobie, że mam jeszcze sporo czasu do namysłu. Na razie robię kanał oczywiście dziewiarski. Jak będę miała możliwości, to na pewno jakiś tutorial nagram. Na ten moment nie mam takiej możliwości, żeby nagrywać tutoriale. Żadnych tutoriali nie mogę nagrywać. No ale cieszę się z tego, że znalazłam sobie taką odskocznię, ponieważ, no tak jak mówię, 10 lat się zajmowałam zawodowo i to tak naprawdę zawodowo patchworkiem. Bardzo dużo energii kosztował mnie pobyt na targach, bardzo dużo siły mi ubyło przez to. W związku z tym nastąpiło tak zwane wypalenie zawodowe i to dzierganie to naprawdę to spadło mi z nieba, to znaczy spadło mi. No dobrze, że sobie o tym przypomniałam. I rzeczywiście podobno takie wypalenie zawodowe trwa 2 lata. Aż się potem znowu coś zacznie dziać, więc no jeszcze mam trochę czasu właśnie, żeby pomyśleć nad wszystkim, czy iść właśnie w tym kierunku, czy w tym kierunku, no bo tak jak wiecie, doba się kurczy, na starość się doba kurczy, siły coraz mniej, chciałoby się bardzo dużo rzeczy zrobić, a siły coraz mniej, więc trzeba sobie jakoś to dzielić. I tak sobie pomyślałam, że może mi się uda to wszystko podzielić, może, nie wiem, może znajdę jakiś sposób. Życzcie mi tego, życzcie mi zdrowia i siły, bo to jest najważniejsze. Tak, ja się będę energetyzować moim serduszkowym sweterkiem, bo ja bardzo lubię, zresztą patchwork też szyłam taki z okazji, zazwyczaj z okazji, bo nawet jak nie było okazji, to zawsze się jakaś okazja znalazła. Zauważyłam, że z tym dziewiarstwem też jest, że jakoś tak z okazji dziergam, a to z okazji tego, a to z okazji tamtego, no i ten walentynkowy mi tak bardzo mi się podoba ten sweterek, aczkolwiek tam z wzoru były zupełnie inne włóczki i podejrzewam, że to była taka mieszanka, że ten sweter był lżejszy. No ale cóż, zrobiłam taki, na razie sobie pochodzę, zobaczę co dalej. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj ze mną, że świętowaliście moje 10. urodzinki. Tak, musiało być z koroną, no wiadomo, nie? No, mąż znalazł taki torcik, także zaraz będziemy konsumować. No i tak, dziękuję jeszcze raz, że jesteście ze mną, że wspieracie ten kanał swoimi komentarzami, wspieracie swoimi łapkami w górę i subskrypcją. Ja się bardzo cieszę, bo coraz więcej nas jest coraz więcej i może się coś z tego kiedyś urodzi fajnego. A tak, ja Wam życzę oczywiście wszystkiego dobrego, życzę Wam zdrówka, życzę Wam słoneczka i wspierajcie mnie mentalnie, a odnośnie projektów i co wymyśliłam odnośnie spod swetra, jaką decyzję podjęłam, to już w następnym vlogu Wam opowiem. Trzymajcie się ciepło, ja Was żegnam i do zobaczenia. Pa, pa.